Serwus, mam na imię Łukasz i zapraszam Was na spacer po wyjątkowym miejscu na mapie Warszawy, po Sadybie. Sadyba słynie z kameralnych uliczek, pięknych willi i domów, zieleni oraz ciekawych historii. Nasz spacer po Sadybie zaczynamy od ulicy Okrężnej, po której kiedyś biegły tory kolejki wąskotorowej wilanowskiej. O czym przypomina ten pomnik? Na ulicy Okrężnej warto zwrócić uwagę na zabytkowy bruk, tak zwane kocie łby. Klimat przedwojennej Sadyby możemy poczuć na ulicy Morszyńskiej, bardzo malowniczej, ponieważ położonej nad fosą fortu Czerniaków. Przy ulicy Morszyńskiej 23 warto zwrócić uwagę na ten przedwojenny dom z lat 20. XX wieku. Jest oryginalny i nigdy nie był remontowany. Widzimy zachowaną dachówkę, okna, bardzo ciekawy wykurz, a także ciekawy detal, uchwyt na flagę. Domy przy ulicy Morszyńskiej zostały zaprojektowane dla oficerów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Powstały w latach 20. XX wieku. Po drugiej stronie ulicy Morszyńskiej znajduje się Park Czesława Szczubełka. Przed wojną planowano tam wybudować amfiteatr i kawiarnię. Niestety w realizacji planów przeszkodził wybuch II wojny światowej. W tym klubie Delta Warszawa swoją pierwszą bramkę w seniorach strzelił Robert Lewandowski. To właśnie ta historyczna bramka dla polskiego futbolu. Miało to miejsce 30 kwietnia 2005 roku w meczu z KS Łomiankami w obecności 250 kibiców, a reszta to już jest historia. Bardzo ciekawym miejscem na mapie Sadyby jest Jeziorko Czerniakowskie. To największy naturalny zbiornik Warszawy. Jeziorko Czerniakowskie to starożytne Wisły i wraz z sąsiednimi terenami stanowi rezerwat przyrody. Latem Jeziorko Czerniakowskie przyciąga miłośników aktywnego wypoczynku i sportów wodnych, natomiast zimową porą wielbicieli morsowania. Znajdujemy się na ulicy Jodłowej i tutaj warto zwrócić uwagę na latarnie gazowe, które zostały tutaj przyniesione z centrum miasta w latach 30. XX wieku. Na Sadybie znajduje się największe skupisko latarni gazowych w całej Polsce. Jest ich tutaj ponad 100. Warto tutaj zajrzeć wieczorową porą, kiedy latarnie tworzą niesamowity klimat. Największą perełką ulicy Jodłowej i także Sadyby jest zabytkowy dworek pochodzący z XIX wieku. Nasz spacer kończymy na ulicy Godebskiego, gdzie pod numerem 14 znajduje się bardzo ciekawa willa. Została wzniesiona na początku lat 20. XX wieku przez znanego warszawskiego architekta Romualda Guta. Ta willa jest ciekawa, gdyż zachowała swoją pierwotną bryłę. Dziękuję za wspólny spacer po Sadybie. To miejsce łączy sobie spokój przedmieścia i duszę dawnej Warszawy. Wpadajcie na Sadybę jak najczęściej o każdej porze roku.